gemeinsam Bild, auch Einheit der Musik. Also wenn du viel mehr Menschen eigentlich darum, dass der ganz ausschließlich Erasmus, ja, Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym odcinku Byll Talks. Nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bylla w Warszawie. Moją gościnią dzisiaj jest Kaja Puto, dziennikarka, reportażystka, publicystka. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi mediami, związana jest przede wszystkim z krytyką polityczną, też z Gazetą Wyborczą, była wiceprezeską wydawnictwa Hart. Jest laureatką nagrody polsko-niemieckiej imienia Tadeusza Mazowieckiego. Jeszcze raz gratulacje, bo to dość świeża nagroda. Jest głosem młodych w Polsce, często przynajmniej pytana o to, jak młodzi widzą Polskę, jak młodzi widzą Europę. Pewnie dalej się Ciebie pytają ludzie, co teraz, co się dzieje w tej Polsce? Są protesty, dzieje się dużo politycznie. Jak widzisz to Ty, jak widzi to Twoje pokolenie? Tutaj chciałabym zaznaczyć, że w październiku skończyłam 30 lat, więc chyba już muszę zmienić swoją specjalizację. I trudno, tak naprawdę wydaje mi się, że trudno mówić do końca pewnie w imieniu pokolenia, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy w dobie mediów społecznościowych, serwisów na żądanie, pluralizacji i polaryzacji i bardzo różnych baniek informacyjnych trudno mówić o jednolitym kodzie kulturowym dla całego pokolenia, tak? Wyobrażam sobie, że jak, nie wiem, 40 lat temu wszyscy oglądali film Race i mogli porozumiewać się tekstami z tego filmu, to dzisiaj jest to coraz trudniejsze, bo żyjemy, nie tylko młodzi, tylko wszyscy żyjemy w coraz bardziej spersonalizowanym świecie, świecie, w którym dochodzą do nas informacje czy opinie zbliżone do naszych i do tego, co już wiemy i czym już się interesujemy. Natomiast z pewnością mamy do czynienia z aktywizacją polityczną młodego pokolenia. To widać chociażby po frekwencji w wyborach, która w wyborach prezydenckich była wśród młodych zdecydowanie wyższa niż wcześniej. Do tej pory w Polsce, ale również w innych krajach młodzi są zwykle trochę mniej aktywni, rzadziej chodzą na wybory. Teraz to się zmieniło i taką kulminacją doświadczenia pokoleniowego dla pewnej części, bo pamiętajmy, że to wciąż jest tylko jakaś część ta aktywna, były strajki kobiet, które odbyły się w ostatnim czasie w całej Polsce. Mówi, że to jest jakaś część społeczeństwa. Jaka część społeczeństwa to jest? Są to bardziej dzieci z dobrych domów, są to bardziej ludzie z wielkich miast, dzieci wykształconych rodziców, czy jest to przekrój społeczeństwa polskiego? Z pewnością masz rację. To nie jest nic oryginalnego. Myślę, że zawsze tak w świecie było i też bawi mnie, kiedy osoby ze starszego pokolenia mówią mi, że my mieliśmy Solidarność, gdzie tyle milionów należało, bo przecież też nie wszyscy należeli, tak? To wtedy też były pewnego rodzaju bańki i tak, być może wszyscy studenci socjologii Uniwersytetu Warszawskiego angażowali się politycznie, ale to nie znaczy, że cała Polska należała do Solidarności. Niektórzy popierali reżim, a niektórzy w ogóle się tym nie interesowali i taka jest chyba większość. Wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne i podobnie to wygląda dziś. Z pewnością, jeśli chodzi o poglądy progresywne, zarówno na poziomie obyczajowym, jak i ekonomicznym, to gdzieś tutaj łatwiej jest wejść w takie środowisko osobom, które studiują, które mieszkają w dużych miastach, bo po prostu istnieją te struktury, istnieją te organizacje i jakby jest w modzie angażować się politycznie, więc z pewnością takim osobom jest łatwiej i być może one przeważają. Natomiast wydaje mi się, że najciekawszym podziałem, który również nie jest specyfiką polską, ale w Polsce jest wyjątkowo widoczny, jest podział genderowy, tak? To znaczy no już właściwie od 4 lat kolejne badania pokazują, że
ten podział się dynamicznie pogłębia, że młode dziewczyny są bardziej progresywne, a chłopcy bardziej chętniej czy łatwiej ulegają skrajnie prawicowej propagandzie, czy ogólnie wyznają bardziej prawicowe poglądy. Mhm. Wspominasz właśnie problematykę genderową. Byłaś jedną z pierwszych osób, które zaczęły mówić o tak zwanych dziadersach. W mediach społecznościowych pojawiło się też hasło dziadocenu i że skończył się czas właśnie tych dziadersów. Kto to jest dziaders? Kogo określa i dlaczego skończył się ich czas? Tutaj chciałabym zaznaczyć, że nie jestem autorką, to kobieca mądrość wspólnie, kolektywnie wymyśliła to sformułowanie. Ja przygotowywałam z Aleksandrą Majecką i Mają Staśko numer Hartu o dziadersach w 2016 roku. Wtedy próbowałyśmy ustalić, skąd się wzięło to słowo i wyszło na to, że przynajmniej my znamy je ze środowiska młodych kobiet, ekspertek zajmujących się głównie sprawami międzynarodowymi, politycznymi, które doświadczają tak zwanego dziaderstwa w swojej pracy zawodowej, tak? Na uczelniach, w instytucjach, w organizacjach, na panelach dyskusyjnych, w mediach. Myślę, że każda, szczególnie młoda kobieta, która wchodzi w taki męski świat męskich tematów, zna to uczucie, kiedy obok ciebie siedzi starszy pan, który wypowiada się na temat, na którym ty jesteś specjalistką, a on nie jest, ale on uważa, że wie lepiej i będzie cię pouczał, nie dopuści cię do głosu, będzie traktował protekcjonalnie, wyśmiewał, patrzył, jakby obserwował twoje ciało i dawał ci do zrozumienia, że właśnie to robi. Generalnie wzięło się to właśnie z takich dziadów, którzy nas maltretowali i dalej maltretują w pracy zawodowej, nie dając się jej rozwijać. Natomiast później to zyskało szersze znaczenie i teraz bardzo często używane jest w kontekście protestów. Myślę, że to jest jakoś gdzieś tam porównywalne do tego anglosaskiego sformułowania boomer czy biały, heteroseksualny mężczyzna, bo chodzi tutaj o przywilej, tak? o pewien zestaw przywilejów ekonomicznych i genderowych, które ułatwiają takiej osobie dyskryminację, skuteczną dyskryminację. Natomiast w samym tym słowie jest trochę polskiej specyfiki, bo jak sobie tak analizowałyśmy, to wyszło nam, że tu jest coś powiązanego, bo to nie chodzi o dziadka, tak? To nie musi być stary człowiek, to chodzi bardziej o dziadostwo czy dziada borowego, czyli że jest tu taka konotacja pewnego lenistwa intelektualnego, bo ci nasi wielcy, wspaniali eksperci najczęściej nieszczególnie doczytują czy dokształcają się, tak? Tylko po prostu wiedzą wszystko o wszystkim. Czy dziada borowego w sensie kogoś odklejonego od współczesności i od świata, w którym kobieta również może się wypowiadać na temat polityki, a wręcz być jej podmiotem. I bardzo się cieszę, że to słowo gdzieś stało się częścią tych protestów, bo to bardzo jasno wskazuje, że protesty nie są skierowane wyłącznie przeciwko polskiemu rządowi, co oczywiście jest bardzo ważną ich częścią, ale że po prostu młode kobiety wyszły na ulicę, żeby jakby pokazać, że chcą mieć swoją podmiotowość polityczną, swoją podmiotowość obywatelską i po prostu dziękują za tych wszystkich panów, którzy będą im opowiadać, jak mają robić protesty, jak się zachowywać i jak wyglądać. No i to jest, wydaje mi się, ogromna zmiana. Ale tak zwane dziadersy też na przykład po jednym z głównych protestów na początku, w jednym z kanałów radiowych było 5 mężczyzn, którzy tłumaczyli właśnie, o co wchodzi w protestach kobiecych. Tak, dokładnie. To jest zresztą klasyk polskich mediów, ale wydaje mi się, że właśnie teraz po tych strajkach to się powoli zaczęło zmieniać. To znaczy, że w mainstreamie medialnym zaistniała świadomość
tego problemu, ale myślę, że takim najlepszym, bo też dziaderz może mieć dobre intencje, tak? To znaczy dziaderz, który, nie wiem, podchodzi do mnie, kiedy ja mam na konferencji wygłosić jakiś referat i komentuje mój tyłek, no to on ma dobre intencje, tak? On chce mi powiedzieć komplement i wcale, ja rozumiem, że on nie myśli o tym, żeby jakoś deprecjonować moją pozycję tutaj i na tej samej zasadzie mieliśmy wiele występów dziaderskich z dobrymi intencjami, jak na przykład marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który no, pochwalił protesty, dodając, że dopiero teraz, kiedy kobiety wyszły na ulicę, dostrzegliśmy, jak trudne jest nasze życie codzienne. No, Te niewyprane skarpetki. Tak, w domyśle Kaczyński, daj spokój, bo nie ma nam kto uprać skarpetek, więc... I mam nadzieję, że to może się zmienić w takim sensie, że teraz media będą bardziej chętne do zapraszania bardziej zróżnicowanej grupy ekspertów i ekspertek, a nie cały czas tych samych twarzy, które od 30 lat powtarzają te same rzeczy na temat aborcji, bo to jest też jakby częsty zarzut moich dyskutantów, że dlaczego ja chcę wykluczać z dyskusji tych wszystkich panów związanych z Kościołem i tak dalej. Absolutnie nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby oprócz nich ktoś się pojawiał, bo o tym, że kompromis aborcyjny jest dobry, od 30 lat słyszymy ze wszystkich możliwych kanałów. Mówiłaś, że młodzi wyszli na ulicę, wyszły kobiety, wyszli młodzi mężczyźni, wyszło środowisko LGBT. Jest to jakiś bunt pokoleniowy, jest to bunt przeciwko tak zwanym dziadersom, jest to bunt przeciwko zaistniałemu porządkowi, jest to jakaś forma rewolucji kulturalnej? W pewnym sensie tak, to znaczy to jakby myślę, że można na to patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony ze strony globalnej, bo te polskie protesty wpisują się w pewien globalny nurt, na który składają się pokolenie milenialsów i zetów, którzy nie znajdują reprezentacji politycznej w istniejących parlamentach w swoich krajach. I w tym sensie wydaje mi się, że strajk kobiet bardzo fajnie oglądać, porównując go do Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych, czy do protestów w Izraelu, które toczą się przeciwko premierowi Netanyahu. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo te wszystkie protesty wybuchły już w pandemii i łączy je więcej też właśnie takie rozproszenie, decentralizacja, która jest częściowo spowodowana obostrzeniami pandemicznymi, ale łączy je to, że wszędzie to są młodzi ludzie, którzy mają progresywne, lewicujące poglądy, a w ich krajach właściwie nie istnieją partie polityczne, czy nie istnieją liczące się siły polityczne, które reprezentują ich interesy. Tak? W Stanach Zjednoczonych po 10 latach od ruchu Occupy mamy tam bodajże 9 lewicujących kongresmenów i kongresmenki, oczywiście z partii demokratycznej. W Izraelu właściwie taka młodzież nie ma żadnej reprezentacji w polityce. No i podobnie jest w Polsce, gdzie właściwie lewica po kilku latach niebytności w parlamencie wróciła do władzy, ale też oczywiście nie wszystkim odpowiada. I w tym sensie wydaje mi się, że tak, jest to taka pokoleniowa, ogólnoświatowa, nie mówię, że w każdym kraju, ale dotycząca bardzo wielu światów, rewolucja ludzi, którzy wchodzili na rynek pracy po 2008, po kryzysie, lub wchodzą teraz w okresie pandemii. Ludzi, którzy mają zasadniczo mniejsze możliwości takiego awansu społecznego niż rodzice, bo po prostu ta nieprzenikalność klasowa bardzo się wzmocniła, a nierówności we wszystkich krajach liberalnej demokracji rosną. Są to ludzie, którzy obawiają się katastrofy
katastrofy klimatycznej, którzy obawiają się, że nie będą mieli emerytur. To są wszystkie te problemy, które dotykają ich w bezpośrednim stopniu dużo bardziej niż ich rodziców czy dziadków, którzy często tego milenialskiego socjalizmu, jak to się mówi złośliwie w Stanach Zjednoczonych, nie rozumieją. Natomiast jeżeli chodzi o tę samą kwestię kulturalną, o ten drugi człon Twojego pytania, to tutaj już mamy kontekst wybitnie polski i wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Szczególnie jeśli chodzi o podejście do Kościoła. Wydaje mi się, że to jest najbardziej znaczący skok, który się dokonał, bo jeśli chodzi o liberalizację postaw w różnych sprawach obyczajowych, no to powiedzmy działo się ewolucyjnie. Tak? Przez ostatnie 30 lat mnóstwo się w Polsce zmieniło, jeśli chodzi o rolę kobiety, o podejście do osób LGBT i to jakby działo się stopniowo, chociaż i tak bardzo szybko, bo no pamiętajmy, że jednak te środkowo- czy wschodnioeuropejskie transformacje są niesłychanie szybkim i też takim trudnym dla wielu ludzi okresem zmian. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, to dostrzegamy od kilku lat już w statystykach. Według badań PUW Research Center z 2018 roku Polska jest najszybciej sekularyzującym się krajem na świecie. To znaczy przepaść między deklaratywną przynależnością do Kościoła osób starszych i młodszych jest największa i rośnie w najbardziej dynamiczny sposób i wydaje mi się, że po tym strajku kobiet nastąpi taki skok w statystykach, to znaczy, że faktycznie coraz więcej jest ludzi, którzy, znaczy inaczej, większość katolików w Polsce ma chrzest, ale nie chodzi do kościoła i to powiedzmy, to było takie status quo, które sobie trwało latami, natomiast teraz po tych protestach, znaczy wydaje mi się, że po prostu kropla goryczy się przelała, bo wcześniej były też skandale pedofilskie w Kościele i ogólnie zaangażowanie polityczne Kościoła katolickiego w Polsce i teraz jest ten moment, w którym coraz więcej ludzi będzie decydowało się na apostazję albo nie wiem, zobaczymy w spisie powszechnym, tak, który nie wiadomo jak w pandemicznych czasach będzie się odbywał i wydaje mi się, że to magiczne 90% katolików, którzy ten termin, którym zawsze szafowali prawicowi i nie mam tu na myśli tylko PiS-u, politycy, no po prostu już odejdzie do przeszłości i że pod tym względem cokolwiek by się nie stało w polskiej polityce, jestem pewna, że weszliśmy na drogę sekularyzacji państwa i to będzie właśnie ta rewolucja, którą młodsi wyborcy przyniosą i to niekoniecznie jacyś bardzo zaangażowani politycznie, bo nawet młodzi polscy nacjonaliści nie są aż tak kościółkowaci jak to stare pokolenie, więc oni używają tego kościoła bardziej jako symbolu, tak, że tradycja i tak dalej, ale nie ma to aż takiego znaczenia, jak miało na przykład dla pokolenia Solidarności. No, a Kościół oczywiście jest w zupełnie innym miejscu niż był w latach 80. Zastanawiam się, jak informuje się młode pokolenie na dzień dzisiejszy. Czasami moje pokolenie ma takie wyobrażenie właśnie już pokolenia 30-latków, 20-latków, 15-latków, którzy siedzą na tej sofie oglądając tego przysłowiowego Netflixa i nie interesują się za bardzo niczym lub z drugiej strony chodzą na strajki klimatyczne. Gdzie jest źródło ich informacji? To nie jest gazeta drukowana już, to nie jest dziennik w telewizji. Skąd informacje? Tak, na pewno nie jest to gazeta drukowana i na pewno nie jest to telewizja, natomiast mogą być to formy telewizyjne czy prasowe, przede wszystkim w internecie i w mediach społecznościowych. I myślę, że oprócz portali internetowych wszelakich, również tych, które należą do stacji telewizyjnych czy gazet drukowanych, są to
znajomi w mediach społecznościowych, to jest oczywiście czasem problematyczne, ale też osoby znane w mediach społecznościowych, tak? Czyli różnego rodzaju, znaczy, nie wiem, czy influencer to jest dobre słowo tutaj, bo nie chodzi tylko o influencerów, w sensie tam jakiegoś pana, który reklamuje samochód na Instagramie, tylko chodzi mi o takie osoby, autorytety z mediów społecznościowych, ludzie, którzy mają dużo followersów i bardzo często też przekazują informacje. I tutaj mówiłyśmy wcześniej o tym, o strajku kobiet w kontekście Black Lives Matter i Izraela. I tutaj też właśnie przeglądałam sobie Instagrama i TikToka, czyli te platformy chętnie wybierane przez te najmłodsze pokolenia i co ciekawe, w ostatnim roku one się bardzo upolityczniły, bo wcześniej było tak, że to Facebook i Twitter, i przede wszystkim Twitter, w Polsce trochę bardziej Facebook, nie wiem, chyba Polacy, w języku polskim ciężko coś zmieścić w tych 160 znakach czy coś, ale no, na świecie bardziej Twitter, to były takie platformy kłótni politycznych i też platformy, na których świetnie czuli się dziennikarze polityczni i nie tylko, oraz wszelakiej maści aktywiści, tak? To zresztą znamy już od czasów arabskiej wiosny, tak? Kiedy i później wszystkich protestów na Placu Błotnym, Majdan, teraz Białoruś. Znaczy nie, Białoruś to do tego dojdziemy, ale wtedy Twitter był takim narzędziem komunikacji aktywistów, ale też narzędziem mobilizacji, tak? Bo to był moment, kiedy można było dotrzeć nie tylko do ludzi w swojej okolicy, gdzieś tam, nie wiem, w jednym kwartale miasta, czy nawet całym mieście, jeżeli ktoś ma tyle siły, żeby plakaty porozklejać, no tylko, że faktycznie można było też zaktywizować kogoś gdzieś w innym mieście i ten ktoś zrobi drugą demonstrację i tak to się toczy, nie? I to nam umożliwiły media społecznościowe, to też szczególnie w krajach, gdzie media nie są wolne, a internet dużo trudniej zablokować, choć niektórzy próbują. No, dzisiaj w Białorusi, o której wspomniałam, to już jest raczej Telegram, ale to jest z kolei już związane z tym, że ludzie mają coraz większą świadomość tego, jak zabezpieczać swoją komunikację taką aktywistyczną w internecie, a władze mają coraz większe umiejętności, żeby karać ludzi wypowiadających się w internecie, więc powiedzmy, że te platformy się zmieniają. Natomiast wracając do tego Instagrama i TikToka, to były tak, przez długi czas były to platformy raczej eskapistyczne. Tam pojawiały się treści polityczne w sensie szerokim, to znaczy nie wiem, były jakieś aktywistki feministyczne, które robiły jakąś akcję, czy pojawiały się tematy dotyczące klimatu. Natomiast w ostatnim czasie widać, że w tym momencie już treści powstające na tych platformach mają jak najbardziej wartość dziennikarską czy wartość aktywistyczną, w sensie takim profesjonalnym, że jakby niektórzy ludzie, po prostu użytkownicy tych platform zaczęli tworzyć takie treści, ale również profesjonalni dziennikarze czy przedstawiciele różnych organizacji nauczyli się tych narzędzi i uważam, że to jest bardzo okej. Czyli jeżeli chce się dotrzeć do młodszego pokolenia, to trzeba pójść na Instagram, trzeba pójść na TikTok, a jeżeli chce się dotrzeć do tak średnio starszego, to się pozostaje na Twitterze czy na Facebooku. Czy to jest za prosto powiedziane? Myślę, że z grubsza tak. To znaczy, że w Polsce to nie jest jeszcze aż tak widoczne, ale Facebook generalnie jest medium 30-40-latków i starszych. A Instagram i TikTok młodszych. Natomiast to nie znaczy, że nie można tam za pośrednictwem tych platform dotrzeć z treściami jak najbardziej profesjonalnymi medialnie, tak? No po prostu tam je wypromować, bo już nie żyjemy w świecie, w którym kupujemy sobie, nie wiem, co tydzień kilka gazet i ja czasem to robię, bo mi tego brakuje, że ja czytam tylko to, co mnie interesuje, a jednak coś innego jest kupić gazetę, w której przeczytam tekst na temat, który jest mi zupełnie obcy, ale czegoś się dowiem, tak? W tym bańkowym, spersonalizowanym świecie ciężko o coś takiego.
Ale za to mamy, że tak powiem, nowych redaktorów, czyli właśnie te osoby znane w mediach społecznościowych, o których mówiłam, to one są dzisiaj kuratorami takich treści, tak? To one mogą swoim odbiorcom pokazać jakiś artykuł czy jakieś wideo, więc ale zresztą myślę, że media dobrze to wiedzą i współpracują z takimi osobami. Powiedziałaś bańkowy, spersonalizowany świat. Ty pochodzisz z Sosnowca, mieszkałaś długo w Krakowie, teraz mieszkasz w Warszawie i czasami zwraca właśnie uwagę to, że w mediach społecznościowych jesteś tą osobą, która mówi: poczekajcie, powoli, my tutaj w naszej właśnie bańce tych może lepiej ustawionych osób zapominamy też o wykluczonej części społeczeństwa, o tych, którzy może nie mają takiego łatwego dostępu do różnych kanałów informacyjnych, nie mają też łatwego dostępu do poruszania się, nie wiem, mieszkałam w małej miejscowości, w której nie jeździ autobus, a jeszcze nie mają prawa jazdy i nie mają też samochodu, żeby się stamtąd wydostać. Czy uważasz, że takie właśnie ta nasza bańkowatość jest jednym z problemów, które pomagają też ekipie rządzącej dalej rządzić? No, na pewno tak, ale tak, no z pewnością tak, dlatego że mam wielu prawicowych znajomych i z którymi organizuję tak zwane lewacko-prawackie piwka. I to jest nadal możliwe? Tak, to jest nadal możliwe. I to jest bardzo trudne oczywiście, bo trzeba wysłuchać tych różnych dziwnych rzeczy, ale oni też się denerwują, kiedy muszą wysłuchać, ale clue moje jest takie, że bardzo często jesteśmy tak bardzo zamknięci na nasze kanały informacyjne, że z tej drugiej strony dochodzą nas tylko takie najbardziej jakieś absurdalne, wyolbrzymione, wyrwane z kontekstu hasła. I jak z tego można wyjść? Jest w ogóle możliwe jakiekolwiek wyjście z tej polaryzacji, która jest naprawdę dzieli kraj na pół? Nie, moim zdaniem nie można wyjść. Ja się będę cieszyć, jeżeli ta polaryzacja się trochę bardziej rozbije, to znaczy, że to nie będzie tylko na pół, bo wiele osób się nie może odnaleźć w tym ani w jednej, ani w drugiej stronie. I ja myślę, że polaryzacja będzie postępować, ale też pluralizacja tej polaryzacji, to znaczy, że będzie więcej niż dwie strony i wydaje mi się, że to jest okej, że to da troszeczkę równowagi, żeby ta główna oś konfliktu nie dominowała wszystkiego i żeby nie można było redukować wydarzeń na całym świecie do tego jednego konfliktu między, powiedzmy, liberalnymi globalistami a prawicowymi lokalistami, tak to powiedzmy roboczo nazwijmy. Ale nie wydaje mi się, że z tego można wyjść, natomiast wydaje mi się, że po prostu musimy się nauczyć z tym żyć. To znaczy nie będziemy żyć razem, musimy się nauczyć żyć obok siebie. I w pewnym sensie ja jakoś super nie jestem jakąś wielką fanką państwa narodowego, więc nie zależy mi bardzo na tym, żebym ja koniecznie musiała się kochać ze wszystkimi moimi współrodakami. Mogę mieć przyjaciół w różnych krajach i pewnie więcej mam wspólnego, nie wiem, z koleżanką z Oslo niż z moim jakimś kolegą z podstawówki, tak? I to jest okej. To nie znaczy, że my się mamy zabijać, tylko trzeba... No tylko wszyscy muszą zaakceptować, że wszyscy muszą zaakceptować demokrację, a to jest demokracja w sensie reprezentacji w parlamencie, tak, że dobrze, ktoś wygrał wybory, ale są osoby, które nie głosowały na tą partię i ich interesy też również powinny być w jakiś sposób zabezpieczone. To nie jest tak, że większość bierze wszystko i wydaje mi się, że tego przede wszystkim nam w Polsce PiS-u brakuje. Gdzie widzisz Polskę i siebie tak za 10 lat? Ja wiem, nie masz kuli kryształowej, ale mimo wszystko. Bo dzisiaj czytałam, że 64% młodych Polaków chce opuścić kraj.
mieszkać i pracować gdzie indziej. Okej. Ty znasz i wschód, i zachód dobrze. Wydaje mi się, że dużo ludzi chciałoby poznać jakiś inny kraj i tam pojechać. Dla niektórych jest to możliwe, dla niektórych emigracja jest możliwa, ale raczej jest związana z degradacją, tak? Bo wyjeżdżamy i trafiamy na zmywak, mimo to, że tam gdzieś tam studiowaliśmy w naszych krajach i tak dalej. Więc to ciężko mi zinterpretować te wyniki. Chciałabym wycisnąć z siebie trochę optymizmu, bo ten rok był naprawdę straszny pod wieloma względami. Tak, jakby ja wierzę w to, że jest to możliwe, że będę żyć i pracować w innym kraju, nawet jeżeli będę żyć i pracować w Polsce. To znaczy, że jednak to 10 lat zrobi ogromną różnicę i że wreszcie ci młodzi dobiją się do polityki, bo w Polsce jest też taki problem, że mamy bardzo stare elity polityczne, mamy tam najstarszy senat, najstarszą średnią, no może nie najstarszy, ale jeden z średnią wieku w Europarlamencie. A mamy też widoczny w mediach takich jak Krytyka Polityczna, ale też Klub Jagielloński czy Kultura Liberalna, to są różne strony. Taki w ostatnich 10 latach widoczny wzrost zaangażowania pokolenia tego 30-40-latków. Podobnie w polityce te nowe partie, które się pojawiają razem, no ale nie, Konfederacja też niestety, to też są mniej więcej te pokolenia, więc chyba siłą rzeczy wreszcie gdzieś tam uda się dopchać do mainstreamu. Mam nadzieję, bo nawet temu pokoleniu dzisiejszych 40-50-latków nie było łatwo. No, w każdym razie kończąc, przez 10 lat coś się tutaj na pewno ruszy. I tak tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Kaja Puto, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i za optymizm. Dziękuję bardzo.